Cześć, siemano, ja jestem Banach i zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale, a dzisiaj zmierzymy się z tematyką darmowych gier na PlayStation 5, także jeżeli jesteście zainteresowani, koniecznie wpadajcie na mój kanał, zostańcie na tym odcinku, a jeżeli macie ochotę pooglądać street artowe fotki, to zapraszam na mojego Instagrama, jest on tutaj wyświetlony. No i co, bez dalszego przedłużania, lecimy z odcinkiem. Na początek zaczniemy od czegoś, co na pewno wszyscy dobrze znają, a mam tutaj na myśli darmową strzelankę, trochę taką MOBA, trochę w świecie Titanfalla, a oczywiście mówię tutaj o Apex Legends. Jest to darmowa, pierwszoosobowa sieciowa strzelanka typu Battle Royale, osadzona w futurystycznym uniwersum serii Titanfall. My jako gracze bierzemy udział w starciach, gdzie na mapie ląduje maksymalnie 60 graczy, podzielonych na 3-osobowe drużyny. Każda rozgrywka zaczyna się tak samo od wylądowania i szukania jak najlepszej broni i armoru. Bitwa trwa do momentu, aż na powoli kurczącej się mapie nie zostanie jeden zwycięski team. W skrócie, fajny i typowe Battle Royale. Była strzelanka, to teraz pora na RPG, a mam tutaj na myśli grę, która kryje się pod nazwą Dauntless. Jest to darmowy sieciowy RPG osadzony w fantastycznym świecie, w którym ludzkość musi stawić czoła behemotom, czyli niesamowicie agresywnym i groźnym stworzeniom. W grze znajdziemy rozbudowany system walki, gdzie gracz może wykonać m.in. serię kombosów przy użyciu jednej z dostępnych broni, wykonać unik czy przyspieszyć. Fajnym dodatkiem jest to, że broni umieszczone w grze poza mocą zadawanych ataków czy szybkości różnią się też poziomem trudności ich obsługi. RPG są uważane za dość ciężkie gry, przynajmniej takie, wiecie, rozbudowane i tak dalej. Dlatego teraz przyszła pora na coś lightowego, a mam tutaj na myśli grę pod tytułem Astro Playroom. Jest to naprawdę bardzo fajna, klasyczna w założeniu platformówka 3D, której akcję obserwujemy z trzeciej osoby. Gra polega na tym, co każda inna platformówka, czyli skakaniu, przeskakiwaniu, eksplorowaniu i zwiedzaniu planszy. Może się też zdarzyć tak, że na naszej drodze spotkamy wrogów, których możemy ominąć lub być trochę bardziej brutalnym i obezwładnić ich. Na sam koniec pragnę uspokoić, gra nie wymaga Google VR, a jedynie jej poprzedniczka tego wymagała. Pora teraz na kolejnego RPG na naszej liście, a jest to gra, której tytuł brzmi mocno japońsko, czyli Gaijin Impact. Jest to osadzona w magicznym uniwersum gra RPG akcji z otwartym światem. Naszym głównym zadaniem jest eksplorowanie i poznawanie przy tym bogatej historii tego uniwersum. Nie zabraknie też tutaj możliwości toczenia dynamicznych walk z różnorodnymi przeciwnikami. Skupiają się one głównie na wykonywaniu kombosów przy wykorzystywaniu żywiołów, które kontrolujemy. Tak jak to jest w RPGach, nie zabraknie tu również systemu craftingu, bo dzięki możliwości zbierania różnych rzeczy jesteśmy w stanie wytworzyć sobie różne przedmioty. No i teraz przyszła pora na grę, w której znowu sobie trochę postrzelamy, a mam tutaj na myśli grę, która kryje się pod nazwą World of Tanks i nie będziemy strzelać z broni, tylko z wielkich czołgów. Gra oferuje graczom możliwość pokierowania jednym z kilkuset czołgów i pojazdów opancerzonych, pochodzących z różnych okresów historycznych, począwszy od I wojny, aż po okres tak zwanej zimnej wojny. Wszelkie pojazdy zostały podzielone na 5 głównych klas: lekkie, średnie i ciężkie, niszczyciele oraz działa samobieżne, a każdy z nich dodatkowo na 10 tierów. Gra jest naprawdę mocno przeładowana zawartością, nie tylko z poziomu ilości dostępnych pojazdów, ale także oferuje szeroką gamę trybów. Pośród najważniejszych znajdziemy m.in. bitwę losową, bitwę zespoloną, wojnę klanów, natarcie czy tryb twierdzy. No i teraz pora na kolejną fajną gierkę, gdzie znowu sobie postrzelamy, ale tym razem nie z czołgów, tylko z różnych pistoletów, karabinów czy innych takich dziwnych rzeczy, a mówię tutaj oczywiście o darmowych Paladinsach. Jest to osadzona w świecie fantasy pierwszoosobowa strzelanka nastawiona na rozgrywki wieloosobowe. My jako gracze mamy do wyboru naprawdę spory wachlarz postaci i co chwilę dochodzą to coraz to nowsi i ciekawsi herosi, którzy poza podstawowymi atakami dysponują 4 unikalnymi umiejętnościami wzmacnianymi, znanymi z innych FPS-ów, systemami perków. Wojacy podzieleni są na 4 standardowe klasy, czyli defensywni, ofensywni, tanki oraz ci, którzy działają z dystansu lub z flanki. Rozgrywka toczy się w dość szybkim tempie, ale dzięki temu, że w grze został zaimplementowany system poziomów, próg wejścia nie jest aż tak wysoki, bo nawet ja, taki bezskillowiec, odnalazłem się w tej grze bez większego problemu. No i przyszła pora na grę, której konkurencja była wcześniej tam omawiana, a mówię tutaj o War Thunder, czyli konkurencji WOTA. Jest to sieciowa gra wojenna, w której my
jako gracze możemy zasiąść za sterami samolotów, czołgów czy nawet wielkich okrętów. Do naszej dyspozycji twórcy oddali niesamowicie wielką i dobrze odzorowaną gamę maszyn z okresu II wojny światowej oraz wojny koreańskiej. To, na co trzeba koniecznie zwrócić uwagę, to system fizyki w grze. Jest on niesamowicie realistyczny, dzięki czemu poczujemy się jak prawdziwy wojak z epoki. Zresztą symulacja uszkodzeń również jest genialnie odzorowana. W walce równocześnie może brać udział do 30 graczy jednocześnie, którzy są podzieleni na dwie drużyny. Kojarzycie grę, która nazywa się Cuisine Royale? To taka, wiecie, że z garnkiem na głowie latacie i z gofrownicą na klacie? No tak, ja też ją kojarzę, zmieniła nazwę, teraz nazywa się tak, nie odważę się tego wymówić, ale wiem, że jest darmowa na PlayStation 5, także kolejna bardzo fajna, darmowa produkcja na PS5. Jest to gra opracowana w sumie jako żart, który w dobie popularności Battle Royale'ów okazał się zaskakująco trafiony. Jest to klasyczny Battle Royale, gdzie na mapie zostaje zrzuconych 30 graczy, którzy walczą o przetrwanie za pomocą wszystkiego, co znajdą na swojej drodze. Rozgrywkę wygrywa osoba, która jako ostatnia zdołała utrzymać się przy życiu. Oprócz zróżnicowanego arsenału broni palnej, autorzy oddali do naszej dyspozycji szereg akcesoriów kuchennych. Przykładowo durszlaki sprawdzają się jako hełmy, woki służą do ochrony klatki piersiowej, a gofrownice stanowią najlepszą klasę pancerza balistycznego. Teraz przed nami trochę takie dwa w jednym, no bo omówimy grę, która nazywa się Warframe, a ta gra jest tak naprawdę wzorowana na innej darmowej produkcji, jaką jest Destiny 2. Jest to sieciowa gra free-to-play, gdzie podstawową mechaniką rozgrywki jest tak zwany grind na proceduralnie generowanych mapach. Rozgrywka jest niesamowicie dynamiczna i łączy ze sobą mechaniki typowe dla innych gatunków. Między innymi bierze coś z klasycznych strzelanek, gier typu RPG czy zręcznościówek. Gracz dostaje do dyspozycji szereg broni, które może wykorzystać w walce, gromadząc przy tym doświadczenie. I przed nami ostatnia gra w tym odcinku i jest to gra, która kryje się pod nazwą Rogue Company i jest to trzecioosobowa strzelanka. Jest to strzelanka nastawiona na sieciowe potyczki PvP rozgrywane między dwoma drużynami. Produkcja, co zaskakuje, oferuje naprawdę pokaźny wachlarz postaci, gdzie każda z nich posiada unikalne zdolności. Warto dodać, że produkcja oferuje crossplay, czyli pozwala na jednoczesną wspólną zabawę na wszystkich platformach, na które ukazała się ta gra. A było tego sporo, bo znajdziemy ją na PC, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One i Switch. Dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Jeżeli tak, to komentarz, łapka, subskrypcja. A teraz chwila dla mnie pogadania, bo tutaj jeszcze zapraszam Was na Instagrama, bo tam wrzucam codziennie fotki. Przynajmniej staram się codziennie fotki, bo spaceruję, bo trzeba trochę zgubić brzuszka, tutaj brudki zgubić i trochę wyszczuplić ryjek, ale to takie pierdu. Szykuje się fajna nowa seria. No, ogólnie chciałbym powiedzieć tym, którzy jeszcze tu zostali, ja sądzę, że tu nie będzie ich dużo, ale jak ktoś został, to chciałbym powiedzieć, że szykuje się nowa seria na moim kanale. Już ją zaczynam powoli tworzyć, także niedługo będzie. Od testów raczej odchodzę, bo przestały mnie jarać testy, wolę tworzyć to, co robię teraz. A co jeszcze chciałbym dodać, to właśnie, żebyście wpadali na Instagrama. I czy coś jeszcze chciałem powiedzieć? Nie, chyba już nic nie chciałem powiedzieć, także dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Do zobaczenia, no i pa pa!